Serdecznie witam w odcinku 7 playlisty Iluzja pod tytułem Kontrola umysłów, część 4. W poprzednim 6 odcinku omówiona została technika prania mózgu jako kolejna technika kontroli umysłów. W tym odcinku będę omawiał ostatnią z wybranych technik, czyli technikę manipulacji. Manipulacja. Cele manipulacji: zmiana zachowania, punktu widzenia i odbioru dla szczególnego tematu czy sytuacji. Manipulator dąży do uzyskania własnych korzyści kosztem innych, a więc jego metody będą zwodnicze, obraźliwe, przebiegłe i wyzyskujące. Techniki manipulacji to zastraszanie, pranie mózgu, szantaż emocjonalny. Dokonywany jest poprzez wzbudzanie sympatii lub winy w osobie. Polega głównie na wyolbrzymianiu znaczenia winy całkowicie nieadekwatnej do sytuacji. Na przykład nieobecność na przyjęciu to jak nieobecność na pogrzebie. Ten typ manipulacji często jest stosowany przez niektórych redaktorów prowadzących programy publicystyczne, którzy próbują wzbudzać w swoich rozmówcach poczucie winy, na przykład za działania Hamasu czy agresji Rosji na krainę, usprawiedliwiając okrutne i niemoralne działania stron przeciwnych. Oczywiście te rzekomo neutralne i bezstronne wywiady są precyzyjnie przygotowane przez grupy specjalistów od propagandy, podających dosłownie w trakcie rozmowy kolejne pytania, które ma zadać prowadzący. Dlatego też prowadzący obserwuje otwarty przed sobą laptop. Wzbudzanie wątpliwości w danej osobie i wywoływanie w ofierze uczucia niepewności, wątpliwości w swoje przekonania. W efekcie następuje moment, w którym ofiara czuje, że wariuje. Jakie zadania stoją przed manipulatorem, aby skutecznie zmanipulować swoją ofiarę? George Simon opracował 3 zasady dotyczące wymagań efektywnej manipulacji. Zasada pierwsza: ukrywanie agresywnych zachowań, intencji przed ofiarą. Aby tego dokonać, manipulator udaje przyjaciela, doradcę, powiernika, aby ukryć przed ofiarą swoje agresywne zachowania i intencje. Zasada druga: określenie słabości ofiary. Manipulator prowadzi wywiad, na przykład wśród sąsiadów, znajomych, a nawet członków rodziny, aby ustalić słabości ofiary i dopasować taktykę najbardziej efektywną. Zasada trzecia: brak wrażliwości i skrupułów. Manipulator powinien posiadać pewien poziom niewrażliwości i braku skrupułów, fizycznie albo emocjonalnie, aby dążyć do osiągnięcia celu, nie oglądając się na krzywdy dokonywane na ofierze. Harriet Breaker, psycholog kliniczny, opisała sposoby i metody stosowane przez manipulatorów w celu kontrolowania swoich ofiar. Breaker zdefiniowała 5 podstawowych sposobów używanych przez manipulatorów. Sposób pierwszy: wzmocnienie pozytywne. Polega na publicznym uznawaniu ofiary poprzez wyraz twarzy, uśmiech, wymuszony śmiech, skupiona uwaga na ofierze, podarunki, aprobata, pieniądze, zbyt wylewne przeprosiny, sztuczna sympatia, krokodyle łzy, sztuczne oczarowanie i pochwały. Najważniejszym celem jest wskazanie rzekomej przyczyny, dla której manipulator chce być przyjacielem ofiary. Sposób drugi: wzmocnienie negatywne. Pomoc i wybawienie ofiary z negatywnej sytuacji, ale jako nagroda za zrobienie czegoś w przyszłości. Ofiara staje się dłużnikiem manipulatora i naturalnie będzie starała się odwdzięczyć. Sposób trzeci: częściowe lub przerywane wzmocnienie. Metoda ta polega na tworzeniu klimatu zwątpienia lub strachu w ofierze.
To jak w grach hazardowych, pozwalanie na wygrane co pewien czas i w kolejnym etapie powrót ofiary do nałogu. Sposób czwarty. Karanie. Metoda ta polega na graniu na uczuciach ofiary, udając płacz, dąsanie się, użycie poczucia winy, emocjonalny szantaż, przysięgi, groźby, zastraszanie, wrzaski, dokuczanie. Istotą tej metody jest wywołanie w ofierze poczucia winy i chęci na zmianę swojej postawy. Sposób piąty. Traumatyczna próba. To wyjątkowo perfidna metoda. Manipulator wybucha z powodu nawet najbardziej błahej sprawy, aby ofiara nie chciała oponować, ani przeciwstawiać się czy denerwować manipulatora. Zrobię wszystko dla świętego spokoju. Udawany wybuch gniewu, werbalne obrażanie i inne zachowania, które zastraszają, używane są przez manipulatora do ustanowienia nadrzędności i dominacji nad ofiarą. No cóż, wydaje się, że przynajmniej czwarty i piąty sposób używany jest niekiedy przez niektóre kobiety w stosunku do swoich mężów czy partnerów. Prawdopodobnie takie zachowania kobiet nie wynikają ze znajomości książek pani Breaker, ale są raczej całkiem naturalne. Na tym zakończę wstępny opis techniki manipulacji i serdecznie zapraszam do odcinka 8 pod tytułem Kontrola umysłów, część 5.